Cześć, witamy na kanale Endless Travel. W pierwszym odcinku o Podlasiu było bardzo zielono. Pokazaliśmy Wam miejsca, które stworzyła przede wszystkim Matka Natura. Teraz zabierzemy Was w miejsca, przy budowie których brał udział człowiek. Nie każdy z Was pewnie wie, że Podlasie to najbardziej zróżnicowany pod względem kulturowym i wyznaniowym obszar Polski. To tu można zobaczyć meczety, synagogi, kolorowe cerkwie i piękne kościoły. To jedyne miejsce w Polsce, gdzie większość stanowią prawosławni, a nie katolicy, jak w pozostałej części kraju. Podlasie pewnie kojarzycie przede wszystkim z memów. Może i czasem śmiesznych, ale jak to z memami bywa, niewiele ma to wspólnego z rzeczywistością. Postaramy się odczarować ten rejon, bo gorąco Was zachęcamy do odwiedzenia Podlasia. Także zapraszamy Was na film. Zacznijmy od tego, że historyczne granice tego regionu nie pokrywają się z granicami administracyjnymi województwa podlaskiego. Nazewnictwo niestety wprowadza w błąd. Podlasie obejmuje jedynie część województwa podlaskiego, kawałek województwa mazowieckiego i lubelskiego. Przez setki lat region ten wielokrotnie zmieniał swoich właścicieli. Miały miejsce przesiedlenia, co spowodowało, że obecnie Podlasie to najbardziej zróżnicowany pod względem kulturowym i wyznaniowym rejon Polski. Obok siebie żyją muzułmanie, katolicy i prawosławni. Wpływ różnych narodowości sprawił, że Podlasie jest określane mianem wielokulturowego tygla. Najbardziej egzotyczne miejsce, do którego trafiliśmy, to Kruszyniany. Wioska, którą zamieszkują Tatarzy. Tak, dobrze słyszeliście. Muzułmanie mają swoje miejsce w naszym kraju. Główną atrakcją jest mały drewniany meczet, który można obejrzeć w środku. Turyści są wpuszczani z przewodnikiem, który w ciekawy sposób opowiada o tatarskich obyczajach. Jego opowieści są naszpikowane wesołymi anegdotkami, więc słucha się tego z przyjemnością. I nasz Tatarów jest mało, więc jest zaraz duża. Nieopodal meczetu znajduje się muzułmański cmentarz Mizar. Najstarsze mogiły pochodzą z XVIII wieku. Dawniej zamiast pomnika kładziono dwa kamienie. Większy symbolizował głowy, a mniejszy nogi. Zmarli są skierowani zawsze w stronę Mekki. Obecnie groby wyglądają podobnie do katolickich. Różni je to, że zamiast krzyża widzimy islamski księżyc i cytaty z Koranu. Świadczyć to może jedynie o tym, że Tatarzy zasymilowali się z nami na dobre. Zresztą jak powiedział przewodnik, my się Polakami nie czujemy, my Polakami jesteśmy. Przechodząc na drugą stronę ulicy, natrafimy na Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej, w której znajduje się jurta tatarska oraz muzeum. W jurcie, czyli w restauracji, można skosztować tatarskich tradycyjnych dań. Tatarzy dużą uwagę przywiązują do pochodzenia produktów. Używają też małej ilości przypraw, głównie soli i pieprzu. Po posiłku warto zajść do muzeum, do którego wstęp był darmowy. Można tam zobaczyć m.in. tradycyjne stroje tatarskie i przeróżne wydania Koranu. Zgłębiając ich historię, możemy dowiedzieć się wielu ciekawostek. Mało kto z Was pewnie wie, że sławni ułani, którzy przybywali pod okienko z żołnierskiej piosenki, to byli właśnie Tatarzy. Szczególnie zauważalnym elementem Podlasia są kolorowe prawosławne cerkwie, jak na przykład pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Trześciance. Trześcianka to jedno z 3 miejsc należących do krainy otwartych okiennic.
Wzdłuż głównej drogi ciągną się tu drewniane domki z precyzyjnie wykonanymi zdobieniami wokół okien, otoczone starymi, ale odmalowanymi płotami. Wokół można poczuć słodki zapach rustykalnych, kolorowych kwiatów. Jeżówek, floksów, kosmosów, malw, lwich paszczy i wielu innych. Przed płotami stoją proste drewniane ławeczki, na których przysiadają mieszkańcy, żeby pogawędzić z sąsiadem. Gdyby nie ta asfaltowa droga przechodząca przez środek wsi, można by pomyśleć, że cofnęliśmy się w czasie. Oprócz Sześcianki, do krainy otwartych okiennic należą jeszcze dwie wioski – Soce i Puchły, które są oddalone od głównych dróg. Tam nasz samochód był odprowadzany wzrokiem przez nielicznych mieszkańców, którzy akurat byli na zewnątrz. To maleńka wioska, w której, jak podaje Wikipedia, w 2011 roku mieszkały 42 osoby. Dla ludności prawosławnej Podlasia Puchły to ważny ośrodek kultu maryjnego. Mieści się tu niebieska cerkiew pod wezwaniem Opieki Matki Bożej, z którą wiąże się ciekawa legenda, a raczej z miejscem, na którym została wybudowana. Otóż rosła tam lipa, pod którą mieszkał stary człowiek cierpiący na obrzęk nóg. Pewnego dnia podczas modlitwy na wierzchołku drzewa ukazała mu się Matka Boża. Wkrótce po tym wydarzeniu jego choroba ustąpiła, a na pamiątkę tego wydarzenia miejsce to nazwane Puchły, od słowa opuchli, co oznaczało obrzęknięte kończyny. Kolorowe, bogato zdobione cerkwie można spotkać na całym Podlasiu. Wiele z nich znajduje się w malutkich wioskach. Piękne jest to, że często stoją w sąsiedztwie kościołów katolickich. Przy drogach, na rozstajach dróg czy skrzyżowaniach można zauważyć małe kapliczki albo krzyże. Zawsze widzieliśmy je w parach prawosławny i katolicki. Tak jak katolicy mają swoją jasną górę w Częstochowie, tak prawosławni mają swoją świętą górę Grabarkę. Na której się właśnie znajdujemy. Jak głosi legenda, źródło bijącej tutaj wody uchroniło mieszkańców Siematy przed epidemią cholery w 1700 którymś roku. 10 chyba. Na cześć tego wydarzenia została wybudowana cerkiew, która otoczona jest od strony południowej, północnej i wschodniej krzyżami. Krzyże mają kilkadziesiąt lat, wyglądają na bardzo stare, ale są takie świeżutkie z 20-21 roku. Każdego roku w sierpniu zjeżdżają się tu pielgrzymi z całego kraju, którzy przynoszą krzyże wotywne. Na każdym z nich jest inna intencja, prośba bądź podziękowanie. Szacuje się, że jest ich około 10 000. Niezapomniany był to widok. Można zaczerpnąć wody z legendarnego źródła.
Podobno obmycie ciała tą wodą przegania choroby. Jak chcielibyście z kolei poznać kulturę żydowską, możecie odwiedzić Tykocin. Pierwsi Żydzi pojawili się tutaj w XVI wieku i bardzo przyczynili się do rozwoju miasta. Przed II wojną światową stanowili połowę mieszkańców. Większość z nich została wymordowana podczas wojny. Pozostała synagoga, w której teraz mieści się muzeum. Punktem, który chcieliśmy zobaczyć, był cmentarz żydowski, ale to, co zobaczyliśmy, nie tego się spodziewaliśmy. Teren pozostawiony sam sobie, zarośnięty i zaniedbany. Smutne, bo to przecież kawał historii tego miasta. Moje miasto to Białystok, a moje życie to Białystok. Żeby nie było bandyctwa, żeby nie było złodziejstwa, żeby nie było niczego. Białystok? Spodziewaliśmy się, że tam niczego nie będzie. A tam wielkie miasto, na które zabrakło nam czasu. Idźmy więc razem, w tym nasza siła. To nasze miasto. Na pewno tam jeszcze wrócimy. Żeby nie było, Podlasie ma też minusy. Ogrom gryzących owadów. I tak jak z komarami byliśmy w stanie sobie poradzić za pomocą mugi, tak na bąki nie ma mocnych. I tak, to są bąki, a nie te. Te grubaski tak popularnie nazywane bąkami nie są bąkami, a trzmielami. Bąki to inaczej końskie muchy. Żywią się krwią, a ich ugryzienia są bardzo bolesne i pozostaje po nich obrzęk. Nie można się od nich opędzić. Naprawdę potrafię zmieścić wieczorny spacer, a już na pewno nie ma mowy, żeby posiedzieć sobie nad rzeką. Wielokrotnie musieliśmy się ewakuować. Po tym, co zobaczyliście, czy te memy mają pokrycie w rzeczywistości? Czy nazwa Ciemnogród to dobre określenie tego rejonu? Oczywiście, że nie. W naszym odczuciu to bardzo krzywdzące dla mieszkających tam ludzi, a w każdej grupie zdarza się czarna owca. Ciemnogród to pogardliwe określenie środowiska zacofanego i nietolerancyjnego, a jesteśmy przekonani, że na Podlasiu jest zupełnie odwrotnie. Wielkość kultur żyjących ze sobą po sąsiedzku pokazuje, że na pewno nie jest to miejsce, w którym można spotkać się z nietolerancją. Mamy wrażenie, że to właśnie od mieszkańców Podlasia możemy uczyć się wyrozumiałości. Z wychwalania Podlasia nic nie mamy, ale polecamy z całego serca wszystkim miłośnikom slow life i nie tylko. Nudy tam nie będzie. Do zobaczenia.